grab pillow from the room. And I see many of you also. Yeah, that's 4 pillows. I like it. And people also using chairs. Przyniosłem sobie dodatkową poduszkę z pokoju i widzę, że też robicie podobnie. Nawet niektórzy mają po 4 poduszki i cieszę się, że niektórzy siedzą też na krzesłach. When this retreat is over, I want this hall to look like children had a pillow fight. I zanim to odosobnienie się skończy, to chciałbym, żeby ta sala wyglądała niczym po tym, jak dzieci biją się poduszkami. Everybody built what we call their own meditation nest. Każdy buduje coś takiego, co można by nazwać medytacyjnym gniazdem. Because I told you before how important it is to have a comfortable body in meditation. Ponieważ mówiłem wam już wcześniej, jak istotne jest to, by wasze ciało w medytacji czuło się komfortowo. More long-term Buddhists among you will know that the Buddha discovered what he called the middle way. Ci, którzy dłużej z was są buddystami, wiedzą, że Buddha odkrył coś, co nazwał drogą środka. And the middle way, the Buddha said, is between sensual indulgence and creating discomfort for the body. Jest to droga środka, która jest pomiędzy z jednej strony takim folgowaniem sobie w zmysłowości, a z drugiej takim umartwieniu swojego ciała, zadawaniem mu celowo bólu. And we avoid the path of sensual pleasures by staying away from internet and television, for example. I to właśnie, że nie folgujemy sobie zmysłowości, przejawia się tutaj tak, na przykład, że nie spędzamy czasu przeglądając internet czy oglądając telewizję. And we avoid the path of discomforting the body by making sure we have all we need to sit comfortable in meditation. A unikamy drugiego ekstremum, jakim jest właśnie umartwianie swojego ciała, właśnie w taki sposób, że siedzimy w bardzo wygodnych pozycjach. So that's why I brought the pillow from the house, because they didn't have the right pillow here for me. I właśnie dlatego przyniosłem sobie taką poduszkę, ponieważ tutaj nie było takiej, która by mi w pełni odpowiadała. And they also didn't have the right bell, so I stole the bell from in front of the door. I również nie mieli w pełni właściwego dzwonka, więc ukradłem taki sprzed głównych drzwi. So I'm not like Santa Claus anymore. Także nie jestem już jak święty Mikołaj. I'll give this a try later. Spróbuję tego później. Let's listen if it works. Posłuchajmy, czy działa. I like it. Lubię to. I will use that from now on to begin and end the meditation. Używał, by rozpoczynać i zakończać medytację. And also I've got something translator messes up. I mam przy okazji coś, jak mój tłumacz nawali. Too much. Too much. Tłumacz. Too much. It's like too much in English. Yes, that's why I remember. Okay. Too much talking. Za dużo gadania, tłumacz gada. Let's do some meditation. And after the meditation, there will be more talking. Pomedytujmy teraz, a pomówimy więcej po medytacji. Because then I will try to answer some of your questions. Ponieważ wtedy postaram się odpowiedzieć na wasze pytania.
So, dear friends, I told you before what to do. Relax the body, relax the mind. A więc, drodzy przyjaciele, mówiłem wam już wcześniej, co należy robić. Po prostu zrelaksujcie swoje ciała, zrelaksujcie swoje umysły. There's nowhere we need to go, nothing we need to do. Nie ma żadnego miejsca, gdzie musimy się udać. Nie ma nic, co musimy robić. This moment is all we need. Ta chwila jest wszystkim, czego potrzebujemy. We give our body and mind an opportunity to relax. But if it doesn't, then we're still happy with that as well. Dajemy naszemu ciału, naszym umysłom szansę się zrelaksować, ale nawet jeżeli one nie czynią tego naturalnie, to utrzymujemy ukontentowanie z tego, jak jest. Because we realize that we are here and we are doing our best already just by sitting down and coming here. Uświadomcie sobie, że już jesteście tutaj i po prostu siedząc tutaj już zrobiliście wszystko, co jest do zrobienia. We can be happy and content just with being here, regardless of how much peace we might find. Możemy się cieszyć i być zadowoleni z tego, że po prostu tutaj jesteśmy, niezależnie od tego, ile spokoju faktycznie pojawia się w naszej medytacji. We can also be content with an uncomfortable body and restless mind as well. Możemy być ukontentowani również z ciałem, które nie czuje się w pełni komfortowo, jak i z umysłem, w którym nadal jest niepokój. With those reflections, I'll let you meditate for 15 minutes and then I will give you some more instructions and ring the bell. Pozostawiając Was z tą refleksją, pozwolę Wam teraz medytować przez 15 minut, po czym powiem coś więcej i zadzwonię dzwonkiem.
We're nearing the end of this brief meditation. Docieramy do końca tej krótkiej medytacji. At the end of meditation, it can be useful to reflect on how you feel now compared to how you felt at the beginning. Na koniec medytacji bardzo wartościowym jest refleksja nad tym, jak czujecie się teraz w odniesieniu do tego, jak czuliście się przed medytacją. And if you feel more peaceful and calm, then ask yourself, why? What did I do to make this state of calm arise? I jeżeli czujecie się bardziej spokojni, bardziej wyciszeni, to zapytajcie się siebie, co takiego uczyniłem, że czuję się bardziej spokojny, bardziej wyciszony. And if you feel more restless or just the same as before, then also ask yourself with the same attitude, why do I feel this way? Jeżeli natomiast czujecie więcej niepokoju lub tak samo jak wcześniej, to również zapytajcie, dlaczego czuję się w taki sposób, co takiego stało się w tej medytacji. In this way we learn what to do and what not to do. W ten sposób uczymy się, co warto czynić, a czego nie w medytacji. And if during this meditation your mind found some peace by letting go or anything else, then just remind your mind, this is the way to peace. Jeżeli na przykład w tej medytacji osiągnęliście większy spokój, na przykład poprzez odpuszczenie, to właśnie to coraz głębiej uświadamia waszemu umysłowi, że to jest ścieżka do spokoju. Imprint it in your mind, deep within. To jest coraz bardziej jakby wyryte, coraz bardziej się to wpisuje w głębie waszego umysłu. Like for me, I really focused on contentment and that really helped. So I remind myself, oh yeah, Sunyo, remember contentment. Na przykład dla mnie ukontentowanie było tym, co bardzo mi pomogło, więc w ten sposób właśnie uświadamiam sobie i zapamiętuję coraz bardziej. Sunyo, pamiętaj o ukontentowaniu. In this way, it's more likely that next time we meditate, the same wholesome states will arise again. I w ten sposób, zapamiętując to, jakby coraz głębiej sobie to uświadamiając, jest większa szansa, że w przyszłych medytacjach będą się pojawiać te zdrowe stany umysłu. I will now invite the bell, and at the third ring of the bell, it's time to come out of your meditation. Teraz zaproszę dzwonek i po trzecim uderzeniu dzwonka będzie czas, by zakończyć. When I was a layperson, I used to be a drummer. Kiedy byłem osobą świecką, to byłem perkusistą. So it's always tempting to go. A więc zawsze jest pokusa, by zacząć grać jak na perkusji. But I hold back. Ale jestem wstrzemięźliwy. Okay. Time for pytania. Czas na pytania. Pytania. Okej. Dobrze, czyli po prostu pierwszą lepszą karteczkę bierzemy i lecimy z tematem, tak? Okay. So it will be sort of random. Which one goes first?
Pytania raz. Yeah? It is raz. There are lots of questions, so I'm not sure if we will make through all of them. So maybe the ones we don't make it, we go to they go to tomorrow or something. What do you mean? We've got 3 days. Yeah. Okay, I see what you mean. Show them. Even too heavy for you. Okay. Yes, if we don't get to your question, we will try tomorrow. Także jeżeli nie dotrzemy do waszego pytania, to spróbujemy jutro. And if we don't get to your question at all, then maybe bad karma for putting your question in first. Jeżeli nie dotrzemy w ogóle na tym odosobnieniu do twojego pytania, to może jest to zła karma za to, że wrzuciliście pytanie jako pierwszy. Because then it's at the bottom now. Ponieważ teraz jest na samym dole. Anyway, enough joking, let's go. Dość żartów, lecimy. Otherwise we'll never get there. Okay, so I will read both in Polish and English. Yes. Zastanawia mnie kwestia reinkarnacji i nieosobowego ja. Jeśli nie istnieje coś takiego jak dusza, osobowe ja, to kto podróżuje z jednego życia do drugiego? So I'm wondering about reincarnation and selflessness. If there is not such thing as soul or personal self, then who is traveling from one life to another? This question we get all the time. To pytanie, które cały czas się pojawia. Yeah, must not have been paying attention to any of the talk. Ktoś musiał nie słuchać żadnych mów. Not inside this retreat, but like on YouTube or whatever. Nie na tym odosobnieniu, ale na YouTubie czy gdziekolwiek indziej. Okay. So this goes into some deeper Buddhist ideas than just meditation. To dotyczy pewnych głębszych kwestii filozofii buddyjskiej i nie tylko medytacji. And some of you might have come just for meditation and don't want to learn too much about Buddhism. Niektórzy z was mogli przyjechać tylko dla medytacji i może nie mają intencji, by jakoś bardzo zgłębiać buddyzm. For those people, during these kind of questions, I have earplugs. Dla tych ludzi, kto na czas na takie pytania mam tutaj zatyczki do uszu. Or you can just sit like this or just zone out. Albo możecie siedzieć w taki sposób i po prostu odpłynąć. Because I don't want to indoctrinate anybody who just came for meditation or whatever. Ponieważ nie chcę indoktrynować nikogo, kto przybył tutaj dla samej medytacji. Anyway, the question is about rebirth or reincarnation. It's the same thing. And the topic of non-self. To pytanie dotyczy odrodzenia czy reinkarnacji, co w gruncie rzeczy jest tym samym, oraz braku ja. So in Buddhism, we don't believe in a soul. My w buddyzmie nie wierzymy w duszę, But we believe still in rebirth. ale wciąż wierzymy w odrodzenie. Believe, some people know there is rebirth. So the word believe is a bit, I use it broadly. Tutaj to pojęcie wiary jest takie dość szerokie, ponieważ są ludzie, którzy po prostu wiedzą, że jest odrodzenie. And so the question is, if there is no soul, how can there still be rebirth? I pytanie jest, skoro nie ma duszy, to jak może być odrodzenie z życia na życie? And the answer cannot be given in words. I odpowiedzi nie da się wyrazić w słowach. Because this is something you only see through insight. Ponieważ jest to coś jedynie, co można zobaczyć przez głęboki medytacyjny wgląd. But if I only say that, then it's just a stupid excuse to not answer the question. Ale jeżeli powiem tylko to jest to jedynie głupia wymówka, by nie odpowiedzieć na pytanie. So I will try to answer in an intellectual way, but know that this will never satisfy your mind. A więc spróbuję odpowiedzieć w sposób intelektualny, ale miejcie świadomość, że to nigdy nie da pełnej satysfakcji umysłowej. The same will be true for many other questions in the book. To samo będzie dotyczyć wielu innych pytań w tym pudełku. You can only answer them really through deep insight. Wiele z nich możecie znaleźć odpowiedź jedynie poprzez głęboki wgląd. So, to answer the question, what goes across from life to life? A więc odpowiadając na pytanie, co przechodzi z życia na życie?
What goes across from life to life is the same as in a single life, is something that always changes. To, co przechodzi z życia na życie, jest dokładnie tym samym, co zmienia się już w tym życiu. We can look at our body in this life and see that when we were young, it was very different from when we are old. Na przykład nasze ciało możemy zauważyć, że kiedy byliśmy młodzi, jest zupełnie inne niż wtedy, jakie jest, kiedy jesteśmy starsi. And we also know from biology that the cells keep always changing. Wiemy również z biologii, że komórki cały czas się zmieniają. Your body is always changing. Wasze ciała zawsze się zmieniają. But it feels like it's something constant, doesn't it? Ale sprawiają wrażenie, jakby były czymś stałym, nieprawdaż? It feels like we sort of still have the same body as when we were young. Mamy takie wrażenie, jakbyśmy mieli wciąż to samo ciało, jak mieliśmy, kiedy byliśmy młodzi. By the way, all of us are in a way still young, aren't we? I don't want to say you're old. Swoją drogą, w pewnym sensie wszyscy nadal jesteśmy młodzi. Nie chcę mówić, że jesteście starsi. But you know what I mean. We have a different body from when we were a kid. Ale wiecie, co mam na myśli? Mamy inne ciała niż wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. But it doesn't feel that way. Ale nie odczuwamy tego w taki sposób. The Buddha said, if you take anything as constant, anything as a self, let it be the body and not the mind. Buddha powiedział, że jeżeli chcesz cokolwiek wziąć jako coś stałego, jako coś istotowego, to lepiej, żeby to było ciało niż umysł. Because the mind changes much more quickly than the body. Ponieważ umysł zmienia się znacznie szybciej niż ciało. The mind fluctuates very quickly. Umysł fluktuuje bardzo szybko. But still we feel like we are something constant inside. Ale wciąż mamy wrażenie, jakbyśmy w środku byli czymś stałym. But in reality, there is no constant somebody inside. Ale po prawdzie, w rzeczywistości nie ma w nas niczego, nie ma w głębi jakby niczego stałego. But there is still the mind. Ale wciąż jest umysł. And you could say it's the mind that gets reborn. But inside the mind, there is no constant soul. I możemy rzec, że to umysł się odradza, ale wewnątrz umysłu nie ma stałej duszy. And it's actually because there is nothing constant, this is what allows life to actually happen. I to właśnie dlatego, że nie ma nic stałego, tak naprawdę sprawia, że życie może się dziać. Because life is nothing but change. If things would be the same, always, there would be no life. Ponieważ życie jest ciągłą zmianą. Jeżeli życie by się nie zmieniało, to nie istniałoby życia. So if you love life, you should be grateful for that to be changed and no self. Tak więc jeżeli kochasz życie, to powinieneś się cieszyć, że istnieje zmiana i że nie ma stałej jaźni. And if you don't like life, then you should also be grateful for the same reasons. A jeżeli nie lubisz życia, to powinieneś być wdzięczny z tego samego powodu. Because the Buddha said, and now it's getting really deep, because there is no self, no something called a soul, therefore life can come to a complete end. Ponieważ Buddha rzekł, że właśnie ze względu na to, że nie ma stałego ja, że nie ma żadnej ostatecznej istoty, to życie może się zakończyć. Without anything remaining. Nie pozostawiając już absolutnie niczego. And this is what we call nibbana. I to nazywa się nibbana. I think all the questions now have been answered. Myślę, że teraz odpowiedziałem na wszystkie pytania. Okay, next. Następne. Yes. Dwa, yeah. Cool. Okay, actually there are 4 questions in one. So isn't this cheating? I should maybe answer them more briefly. Well, we'll see what we'll do. So read them one by one? Yeah, yes, unless they're like connected. Okay. Jak medytować z energiami w ciele? How to meditate with energies in the body? How to meditate with energies in the body? Yeah. I'm not really sure what you mean. I think they mean something like the prana, like these vibrations we feel in the body, I think. Okay, maybe. Yeah, you can say that I don't know what they mean in Polish. Bhante prosił, powiedział, że nie wie, co macie na myśli. I'm not 100% sure what you mean by this question, but I'll try to answer
something anyway. Nie jestem w 100% pewien, co ktoś ma na myśli, ale i tak spróbuję odpowiedzieć. The way to meditate with energy in the body is the same way to meditate without energy in the body. Sposób medytować z energią w ciele jest dokładnie taki sam, jak medytuje się bez energii. Is to be contented with whatever happens and be kind to whatever you're experiencing. Jest to po prostu ukontentowanie z czymkolwiek, co się dzieje i być dobrym, miłym ze wszystkim, dla wszystkiego, co jest obecne. And if the energy makes you restless, then relax. I jeżeli ta energia jakby sprawia, że jesteście nerwowi, w niepokoju, to rozluźnijcie się. And if the energy is somehow useful to keep you alert or whatever, then you might develop it. A jeżeli ta energia pomaga wam na przykład utrzymywać świadomość, uważność, to warto ją kultywować. Okay, question 2. Pytanie drugie. Czy przestrzeń i czas istnieje tylko w umyśle, czy też niezależnie od niego? Does time and space exist only in mind or also independent from it? How would you know if there was no mind? Jak byście wiedzieli, że nie ma umysłu? You couldn't know if there was no mind, whether there's time and space. Jakby nie było umysłu, to nie wiedzielibyście w ogóle, czy istnieje czas i przestrzeń. But one thing about time is that we often feel like something is going to happen in the future. Ale istotną częścią czasu jest coś takiego, że zawsze wierzymy, że coś stanie się w przyszłości. Even when we meditate and I say be in the present moment, relax, don't crave. Nawet jeżeli w medytacji mówię, bądźcie tu i teraz, relaksujcie się, nie pragnijcie. We often feel like the peace is just one moment away. Zawsze czujemy się, jakby spokój był tylko gdzieś za chwilę. If we just change our attitude a little, it's just around the corner. That's what we feel. Czujemy się w taki sposób, jeżeli jeszcze troszeczkę zmienię podejście, to już za rogiem czeka spokój. And this is how we create an illusion of time inside the mind. Właśnie w taki sposób kreujemy w umyśle iluzję czasu. Because we're always waiting for the future to happen and we're not in the present moment. Ponieważ oczekujemy, by wydarzyła się przyszłość, zamiast być w tej chwili. If you really, really arrive deeply in the present moment, it feels like there is no time at all. Jeżeli naprawdę bardzo, bardzo głęboko dotrzecie do tej chwili, to będziecie czuć, jakby czas nie istniał. But at the same time, it feels like you have all the time in the universe. Ale w tym samym czasie macie wrażenie, że macie cały czas w całym wszechświecie. And then you don't know anymore what time means. I wtedy już nie wiecie, co czas oznacza. Especially when you go really, really deep. Zwłaszcza jeżeli dotrzecie bardzo, bardzo głęboko. Then you can come out and you haven't got a clue how long you've been meditating. I kiedy wychodzi się z takiej medytacji, to nie macie pojęcia, jak długo ona trwała. It could have been 100 years or a second. Mogło to trwać sekundę lub 100 lat. But you look at the clock, then you know how long it was. I dopiero zdajesz sobie sprawę, ile trwała jakby w czasie rzeczywistym, kiedy spojrzysz na zegarek. Yes. Okay. All these questions answer so much longer, but there's such a box full of them, so. Mógłbym odpowiadać na pytania znacznie dłużej, ale pudełko jest bardzo wypełnione, także. Okej. Z czego wynika istnienie prawa kammy? Czy oświecenie oznacza dokładne zrozumienie jego działania, czy też całkowite wygaśnięcie kammy? Okay, so what is the source, or where it comes from the law of karma? Does enlightenment mean that you completely understand it, or you extinguish karma? The law of karma exists only within your own mind. Prawo kammy istnieje tylko w waszych umysłach. Or at least what matters is within your own mind. Lub inaczej rzecz ujmując, to, co ma znaczenie, jest w waszych umysłach. Sometimes the Buddha spoke about karma, which is the things we do in terms of things outside of us. Czasami Buddha mówił o kammie jako o rzeczach, które robimy, jako o rzeczach, które są na zewnątrz. But when he did, it was always very clear things that we would be able to figure out ourselves. Ale kiedy o tym mówił, to mówił o prostych rzeczach, które sami moglibyśmy zrozumieć.
For example, he said, if you do a lot of bad things, then people will say bad things about you and you will get a bad reputation. Że na przykład, kiedy zrobisz jakieś złe rzeczy, to ludzie będą o tym mówić i będziesz mieć złą reputację. And he said that is a result of your karma, of your actions. You do bad things and you get a bad reputation. I to jest po prostu rezultat twojej karmy, czyli twoich działań. Robisz złe rzeczy, więc masz złą reputację. And if you do good things, you get a good reputation and people are happy to see you. Jeżeli robisz dobre rzeczy, to masz dobrą reputację i ludzie się cieszą, kiedy cię widzą. But this is not really the karma that matters for rebirth and enlightenment, because it's what other people think of you. Ale to nie jest ta karma, która jest szczególnie istotna w kontekście odrodzenia i oświecenia, ponieważ dotyczy jedynie tego, co ludzie o tobie myślą. But what matters more is what you think of yourself. Ale co jest bardziej istotne, to sam o sobie myślisz. If you do bad things in life, you'll feel bad about yourself. Jeżeli robisz złe rzeczy w życiu, to będziesz źle o sobie myśleć. And then there will be regrets coming up inside of your mind. I wtedy w twoim umyśle będą pojawiać się wyrzuty sumienia. But if you do good things, you'll feel happy about yourself and you'll rejoice in your good deeds. Ale jeżeli będziesz robić dobre rzeczy, to będziesz się cieszyć na to, co czynisz i będziesz jakby się radować z samego siebie. And this exists only within your own mind. I to istnieje tylko w twoim własnym umyśle. And this kind of karma and result of karma, like the actions and the result of them, is what is important for meditation. I właśnie ten aspekt tej karmy, czyli właśnie przyczynowo-skutkowość, jest tym, co jest istotne w kontekście medytacji. If you behave well, your mind is more uplifted generally, and your meditation will be more happy. Jeżeli działamy w sposób dobry, to wtedy nasz umysł generalnie jest bardziej uskrzydlony i medytacje są bardziej świetliste. And to come back to the topic of rebirth, if you die with a happy mind, it's like you uplift yourself and create a good rebirth. I wracając do tematu odrodzenia, jeżeli właśnie masz po prostu taki szczęśliwy umysł związany z tym dobrym działaniem, to po śmierci jakby jesteś uskrzydlony. And if you die wishing to punish yourself because of regret, then you might create a bad rebirth as a result. A jeżeli umierasz i masz takie właśnie nastawienie, że jakby chcesz się ukarać za te wyrzuty sumienia, no to możesz stworzyć odrodzenie cierpienia. That's sort of a simplified version of it, but I think you can sort of make some sense of that. To jest dość uproszczona wersja, ale mam nadzieję, że możecie z niej coś wyciągnąć. But the enlightened beings don't get reborn at all. Oświecone istoty już w ogóle się nie odradzają. So no good rebirth or no bad rebirth. Nie ma już wtedy żadnego ani dobrego, ani złego odrodzenia. So in that sense they have abandoned karma. I w tym sensie oni porzucili czy wygasili karmę. Czwarte. Jak radzić sobie ze strachem podczas głębokiej medytacji? How to deal with fear in deep meditation? Or from the deep meditation? I'll do that one later during the retreat. O tym będę mówił później podczas odosobnienia. Maybe, yeah. Okej. Jest w moim otoczeniu człowiek, który mi szkodzi. Chyba za każdym razem jadąc na odosobnienie muszę radzić sobie z niechęcią i przeszkodami ze strony tej osoby. Jak zostawić tamte sprawy na czas odosobnienia, żeby wykorzystać je jak najlepiej ten czas? Okay, so there is a person in my surroundings, in my circles that is hurtful to me. Every time I have to go to a retreat, I have to deal with aversion and blockages from this person. How to let go now of these things for the time over the retreat so I can use it to the best of my ability, or to use the best this time. Was it in Polish as well? Yes, before. Oh, okay. When you speak Polish, I'm just zoning out. Kiedy mówisz po polsku, to odpływam. All right.
this is the time for the story of the angry crocodile that I promised the people from Krakow. Okej, teraz czas na historię o rozgniewanym krokodylu, którą obiecałem ludziom z Krakowa, If you remember. jeżeli pamiętacie. So, there was once a river in India, A więc jednego razu była w Indiach rzeka and in the river lived an angry crocodile. i w rzece żył rozgniewany krokodyl. And all the animals were afraid to go near the river I wszystkie zwierzęta bały się przechodzić koło rzeki. because the crocodile was always, get out of my river, Ponieważ krokodyl zawsze robił get out of my river. odejdź z mojej rzeki. And whenever any animals came close, the crocodile went, roar, roar. I kiedykolwiek zwierzęta odchodziły blisko, krokodyl robił roar, roar. And tried to bite all the animals. I próbował gryźć wszystkie zwierzęta. Even the rhinoceros were not safe from the crocodile. Nawet nosorożce nie były bezpieczne przy tym krokodylu. Even the animals with the toughest skin, the crocodile bit. Krokodyl gryzł zwierzęta nawet z najtwardszą skorupą. But when I did this in Gliwice, it was really funny because the translator was really shy. W Gliwicach było to bardzo zabawne, ponieważ tłumacz był bardzo wstydliwy. So I went all the way. I zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. And he did it like that. But Piotr is less shy, so. Ale tamten też w końcu jakby zaczął to robić, ale Piotrek jest mniej wstydliwy. Anyway, all the animals were afraid of the angry crocodile. Tak czy owak wszystkie zwierzęta bały się rozgniewanego krokodyla. But one day the crocodile was fast asleep. Ale w pewnym momencie krokodyl głęboko zasnął. Yes. And what happened? There was a tiny little mouse that snuck up to the crocodile. I co się stało? To pewna malutka myszka skradała się do krokodyla. And all the animals were like, no, 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 don't go to the crocodile, he'll eat you. I wszystkie zwierzęta były nie idź do krokodyla, bo cię zje. Even the rhinoceros said, oh, he'll bite you. Nawet nosorożec powiedział, ugryzie cię. But the little mouse didn't listen and walked right into the crocodile's mouth. Ale mysz nie słuchała ich i weszła aż do paszczy krokodyla. And the mouse put his arms around one of the tooth of the crocodile I mysz objęła rękami jeden z zębów krokodyla. and stood on his back legs and pulled the tooth right out. I stanęła na tylnych łapach i wyciągnęła ten kieł. And the crocodile woke up I krokodyl zbudził się and he did not eat the mouse. i wcale nie zjadł myszy. Otherwise, this would be a very bad story. W innym przypadku byłaby to dość głupia historia. Instead, he said, oh, thank you, mouse. Zamiast tego powiedział, o, dziękuję ci, myszko. Dziękuję. That tooth has been hurting me for so long. Ten ząb bolał mnie od tak dawna. And you saw that this tooth was a rotten tooth. I zauważyłaś, że ten ząb to był zgniły ząb. And now you pulled it out, I feel so much more at ease. I teraz, kiedy już go nie ma, czuję się tak bardziej spokojny. And this was the reason why I was always so upset because of my tooth. I to właśnie dlatego zawsze byłem taki rozgniewany ze względu na ten bolący ząb. I wasn't upset really with the animals or the rhinoceros. Nie byłem wcale rozgniewany na zwierzęta czy na nosorożca. I was upset because I was hurting myself. Byłem rozgniewany, ponieważ sam bardzo cierpiałem. And after that, all the animals were able to go back to the river.
I po tym wydarzeniu wszystkie inne zwierzęta mogły wrócić do rzeki. And the crocodile did not bite any of the animals anymore. I krokodyl już wcale nie miał ochoty gryźć innych zwierząt. And he became a vegan. Został weganem. Yes, and eat only salad. I jadł już tylko sałatkę. No, don't eat only salad. But by the way, all the food I heard is vegan on this retreat, which I think is very nice. Jednak może jadł coś więcej niż sałatkę i w ogóle słyszałem, że na tym odosobnieniu całe jedzenie jest wegańskie, co jest naprawdę super. So next time we can invite the crocodile as well. Także następnym razem możemy zaprosić też krokodyla. But you know, person who asked the question, what the point of this story is. Ale do osoby, która zadała to pytanie, już domyślasz się, jaki jest morał tej historii. When people get upset with you, it's nothing to do with you. Kiedy ludzie się na ciebie gniewają, czy cię krzywdzą, to nie ma nic wspólnego z tobą. It's because they are hurting inside. They have like a rotten tooth within their mind. To jest, oni po prostu cierpią, mają jakby taki właśnie zgniły ząb wewnątrz ich umysłów. And when we realize this, we can have compassion to everybody who is in any way angry or hurtful to others. I dzięki temu możemy mieć głębokie współczucie dla każdego, który jest jakkolwiek krzywdzący względem kogokolwiek. We can even have compassion to people who invade countries. Możemy mieć współczucie nawet do ludzi, którzy najeżdżają inne kraje. They do that because they are hurting inside. Robią to, ponieważ wewnętrznie cierpią. Yeah. So, with compassion, we get stuck with words now. No. With compassion, we learn to understand people. Dzięki współczuciu uczymy się rozumieć ludzi. Just like the little mouse understood the crocodile. Tak jak ta mała myszka zrozumiała krokodyla. And when we understand people, it hurts already much less. I kiedy wystarczy, że już rozumiemy ludzi, to wtedy już to znacznie mniej boli. Because we know nothing was personal. Bo wtedy wiemy, że nic nie było jakby kierowane na nas personalnie. Czy mnisi w klasztorze w Perth mają jakieś supermoce? Na przykład uzdrawianie. Czy Bhante spotkał się z czymś takim w innych klasztorach? Does monks from monastery in Perth have some superpowers? For example, healing. Does Bhante have encountered something like that in other monasteries? Like healing. Yeah. Well, this is the kind of questions we monks cannot really answer. To jest jedno z tych pytań, które jako mnisi nie możemy tak do końca odpowiedzieć. Because the Buddha did not allow the monks to claim any what he called superhuman states. It's a bit of a funny word, but Ponieważ Buddha zabronił mnichom mówić ludziom o jakichkolwiek nadnaturalnych mocach. for example, if monks or nuns also attain any of the stages of enlightenment, we cannot tell lay people. Jeżeli na przykład jakikolwiek mnisz czy mniszka osiągnie któryś stopień oświecenia, to nie może o tym powiedzieć ludziom świeckim. We are allowed to tell other monks or nuns, but not lay people. Możemy powiedzieć innym mnichom lub mniszkom, ale nie ludziom świeckim. And even the deep states of meditation called the jhanas, we are not allowed to tell. Nawet głębokie stany medytacyjne, takie jak dżany, nie możemy o nich mówić ludziom świeckim. And the reason for this is so monks don't go around and getting pride. I powodem tej zasady jest to, żeby mnisi nie chodzili i nie chwalili się wszędzie naokoło, by nie powodować sobie dumy. Or try to get more support by saying, oh, I'm more enlightened than that monk. I by na przykład nie wymuszać, żeby dostaną więcej wsparcia, więcej jałmużny, bo ja mam lepszą medytację niż ten mnich. And also certain abilities of the mind instead of calling them like, what did you say, superpowers? Superpowers, yeah. Yeah. Abilities of the mind that
actually all minds have. We monks cannot say if we have developed them. I czy inne właśnie takie nadnaturalne moce, które swoją drogą potencjalnie mają wszyscy, nie możemy o nich mówić. But such things do exist and are possible. Ale takie rzeczy istnieją i są możliwe. And so I cannot go into too much detail. But one thing is interesting is that I just mentioned all the stages of enlightenment and certain special abilities of the mind. Także nie mogę powiedzieć więcej, ale już co jest ciekawe tutaj, to jak już wspomniałem, są właśnie te 4 stopnie oświecenia i pewne nadnaturalne stany umysłu. And this could be reading minds of others or having out of body experiences by will, for example. Mogą to być na przykład takie umiejętności parapsychiczne jak czytanie w myślach czy wychodzenie z ciała. And the Buddha included in the same category as those kind of abilities and enlightenment itself, he included the jhana. I właśnie te wszystkie nadnaturalne moce, tak samo jak i dżany, one były jakby w jednej grupie. Which tells you a lot about how profound these states are. Co mówi wam, jak niesamowicie głębokie, niesamowite są te stany. There is a lot of discussion in Buddhist circles about what jhanas is. Jest wiele dyskusji w kręgach buddyjskich, czym są dżany. Some of you might be aware of teachers having different ideas. Niektórzy z was mogą być świadomi tego, że rozmaici nauczyciele mają różne idee na ten temat. There are, for example, teachers who say, if people come on my retreat, then in a couple days they can all reach the 4 jhanas. Niektórzy nauczyciele mówią, że jeżeli przyjdziemy na ich odosobnienia, to po kilku dniach będziecie w stanie wejść w 4. dżanę. But if you realize that the Buddha included these states in things that monks cannot talk about, in the same category as enlightenment, you realize that is probably undervaluing the jhanas. Ale jeżeli sobie uświadomicie, że Buddha właśnie te stany dżan dał w tej samej grupie, co stopnie oświecenia, jak i te najwyższe parapsychiczne moce, to możecie sobie uświadomić, że tamci nauczyciele jakby zaniżają to, czym naprawdę są dżany. Okay, does anybody need the earplugs already when I'm talking about out of body experiences and that kind of thing? Czy ktokolwiek z was potrzebuje zatyczek do uszu, jak zacznę mówić o wychodzeniu z ciała i innych takich rzeczach? Especially for people new to spirituality and meditation, these things sound really weird, but if your mind develops more and more, it becomes more relatable. Takie rzeczy na początku mogą się wydawać bardzo dziwne, ale jeżeli wchodzicie głębiej w umysł, to możecie bardziej jakby znaleźć odniesienie do takich rzeczy. Especially when you get one of these deep meditations one day, because you'll see something you've never seen before. Zwłaszcza jeżeli pewnego dnia dojdziecie do takiej głębokiej medytacji, to zobaczycie coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliście. So I think I just answered that question by saying I can't answer it. A więc odpowiedziałem na to pytanie w zasadzie mówiąc, że nie mogę na nie odpowiedzieć. Okay, yeah, next question. So many. Czy jak jest noc polarna na północy, to mnisi nie jedzą lunchu? Okay, so I don't even know how to translate, but if there is polar night on the north, so the monks don't eat lunch. So there is this part of the world where there is no moon. Oh yeah, okay. Yeah, I'll never go there. Ja się tam nigdy nie udam. Yeah, but if they do, they'll probably the sun still reaches its highest point, doesn't it? Yeah. Ale nawet jeżeli by tam byli, to chyba słońce w jakiś sposób dociera do najwyższego punktu. But the highest point is below the horizon. Ale ten najwyższy punkt jest pod horyzontem. So the point is then when do you start? When does yeah, I don't know. Jest tak, że chyba po prostu o to chodzi, choć tak naprawdę nie wiem.
Yeah, the rules were laid down for India, really. Yeah. Zasady były tworzone w kontekście indyjskim. Yeah, it's even in monasteries in England, for example, we have this range retreat every year, and they do it in a different time than usual. Nawet w Anglii jest tak, że właśnie te odosobnienia deszczowe robią trochę w innym czasie. They don't break any of the rules, but sometimes we have to adjust the way we live a little bit for the place where we live. To nie jest tak, że oni łamią jakieś zasady, ale czasami po prostu musimy delikatnie dostosować to wszystko do miejsca, w którym żyjemy. Yeah. Dear Sunyo, please don't forget to talk about walking meditation with Bhante Sunyo. Czyli, drogi Sunyo, proszę nie zapomnij powiedzieć o medytacji chodzonej z Bhante Sunyo. I'm happy you picked that question. Cieszę się, że wyjąłeś to pytanie. I think I sort of recognized it from far, and I was like hoping that you would pick it. Miałem wrażenie, że rozpoznałem je z daleka i miałem nadzieję, że je wyjmiesz. Because I need to speak about walking meditation a little bit. Ponieważ muszę troszeczkę powiedzieć o medytacji chodzonej. When I was going around for a walk during over the property, I already saw some people doing walking meditation. Kiedy chodziłem sobie tutaj po terenie, to już widziałem, że część osób robi medytację chodzoną. But you are not doing walking meditation the Australian way. Ale nie robicie medytacji chodzonej w sposób australijski. The way we do it in Perth. W sposób, w jaki robimy to w Perth. And to show how we do it in Perth, I need a volunteer. By pokazać, jak robi się to w Perth, potrzebuję wolontariusza. How about you? Jak Can you please stand up? Czy możesz wstać? So, the way we do walking meditation in the monastery is we stand up straight. A więc sposób, w jaki robimy medytację chodzoną w Perth, w Australii, jest tak, że stoimy prosto. We put our hands like this. Podnosimy ręce w taki sposób. We bow, yes, and then we go like a kangaroo. I robimy to jak kangur. So, if you feel really restless and bored, you can try that, but Jeżeli czujecie się bardzo tacy w niepokoju i znudzeni, to możecie tego spróbować. actually the people I saw were already doing very well, actually. Tak, po prawdzie to właśnie te osoby, które widziałem już, to bardzo dobrze medytowały medytację chodzoną. So, walking meditation is not A więc, much different from sitting meditation. medytacja chodzona niewiele się różni od medytacji siedzonej. It's just that you have a different posture. Po prostu masz inną pozycję. I told you before about finding peace and happiness in the moment. Mówiłem wam wcześniej o znajdywaniu pokoju i szczęścia w tej chwili. When we do walking meditation, we also find peace and happiness in the moment. Robiąc medytację chodzoną, również znajdujemy pokój i szczęście w tej chwili. And what people usually do is they take a certain length or path to walk back and forth. I co ludzie robią, to wybierają pewien odcinek, na którym chodzą tam i z powrotem. And then we get all sorts of questions like, how should I hold my hands? I wtedy dostajemy wiele pytań w stylu, jak powinienem trzymać swoje ręce, How fast should I walk? jak szybko powinienem chodzić How should I turn around? i w jaki sposób powinienem się obracać. But all of that is not important. Ale to wszystko nie jest takie istotne. Just like I told you before, sit the way you feel comfortable. You also walk the way you feel comfortable. Tak jak mówiłem wam wcześniej, siedźcie w taki sposób, by było wam komfortowo. Tak samo chodźcie w taki sposób, by było wam komfortowo. Another question is, where do I look? Kolejne pytanie jest, gdzie powinienem patrzeć. But you just sort of stare in front of you or whatever, or up at the clouds if you want to, I don't mind. Możecie po prostu patrzeć przed siebie, albo nawet patrzeć w chmury, mi to nie przeszkadza. I'm making it a bit light, but it's really nice walking meditation. So don't treat it this silly if you actually do it. Podchodzę teraz do tego tak dość lekko, ale pamiętajcie, że mimo wszystko jest to dość taka poważna praktyka. Yeah, so we just walk back and forth, and we can
Well, we walk back and forth. I po prostu chodzimy sobie tam i z powrotem i jak tak robimy, Do all sorts of meditation, really. możemy robić rozmaite formy medytacji. You can still do meditation on the breath as well while you do walking meditation. Możecie robić nawet nadal medytację z oddechem, kiedy chodzicie. Because of course you still need to breathe if you're walking. Ponieważ oczywiście musicie nadal oddychać, kiedy chodzicie. You can also do metta meditation, which is loving kindness. Maybe I'll speak about that tomorrow. I możecie również robić medytację mettę, medytację miłującej dobroci, o której pewnie powiem więcej jutro. Or you can do certain kinds of contemplation. Lub, Whatever you feel like, really. lub możecie robić jakąś formę kontemplacji, czy cokolwiek tylko chcecie. But one thing people also like to do when walking meditation is to really pay attention to the feeling at the bottom of your feet. Ale to, co często ludzie lubią robić w medytacji chodzonej, to odczuwać wrażenia na stopach. To really feel what it's like to be walking. By naprawdę poczuć odczucia związane z chodzeniem. To feel your legs moving and your feet landing and lifting. By czuć, jak poruszają się nasze nogi, jak stopy się podnoszą i dotykają ziemi. To just check out what it feels like to walk. By po prostu poczuć, jak to jest chodzić. And that can be quite calming. I to może być dość uspokajające. So when you saw people doing that and you don't know what they're doing, now you know. Także jak widzisz, że ludzie robią coś takiego i nie wiesz, co robią, to już wiecie. Yeah, I already did some walking meditation myself as well earlier today. There's many nice places here where you can do it, I think. Ja już tutaj dzisiaj robiłem troszeczkę medytacji chodzonej i fajne tutaj jest to, że jest sporo miejsc odpowiednich do tego. As I said before, the yurta is available for it. Jak już mówiłem wcześniej, jurta jest do tego dostępna. But you can also select any place outside. Ale możecie wybrać jakiekolwiek miejsce na zewnątrz. I did my walking meditation on the tennis court. Robiłem kiedyś medytację chodzoną na korcie do tenisa. And I did many rallies. I robiłem wiele Rallies. You don't know what is rallies? No, I'm not a sport guy. No, I know this. W każdym razie coś jakieś tam pewnie tam i z powrotem związanego z tenisem. For people who know, I did many, back and forth is what they call a exactly. rally is when the ball goes back and forth a lot. And I walk back and forth a lot. Okay. Robiłem wiele jakich odbić tam i z powrotem. Then you also don't understand the next joke. To również nie zrozumiesz z tego żartu. Because when I was walking meditation on the tennis court, I thought, when you do walking meditation on the tennis court, what is the score? A więc jak robiłem tą medytację chodzoną i chodziłem tam i z powrotem, to zastanawiałem się, jaki jest wynik. Whatever it is, it always ends in love. Jakikolwiek jest, zawsze kończy się miłością. Like 50 love. Jak 50 miłości. People don't know maybe, but that's how they count the score in tennis in English. Ludzie mogą tego nie wiedzieć, ale w taki sposób jakby mierzy się wynik w tenisie po angielsku. Okay, well, no more sports jokes for you. Okej, nie macie więcej żartów sportowych dla ciebie. Next question. I'm sorry, by the way. Oh. It's like an enlightened question. Oh, an empty piece of paper. Let's hope there's more like that. To była pusta kartka papieru. Miejmy nadzieję, że będzie takich więcej. Okej. Czy Bhante mógłby wytłumaczyć, na co zwracać uwagę podczas chodzonej medytacji? Czy zaleca się wykonywać określoną ilość kroków, czy należy liczyć kroki? Okay, so we have nice coincidence because the question is, could Bhante please explain what should we put our attention during walking meditation? Is there a recommendation to do particular number of steps, and should we count the steps? Yeah, I think I just answered that. I didn't have to put in my own question, apparently. Wydaje mi się, że już na to odpowiedziałem i wygląda na to, że nie musiałem wcale wkładać do pudełka swojego własnego pytania. Yeah. So, no, you don't have to count the steps.
Nie musicie liczyć kroków czy nic. And however far you walk also doesn't matter. I to jak daleko chodzicie nie ma znaczenia. Maybe later during your retreat it will rain and then you can even do walking meditation inside. Jeżeli później podczas odosobnienia będzie padać, możecie nawet wewnątrz robić medytację chodzoną. I spent once 9 months in a very rainy part of Australia. Yes, there are also rainy parts in Australia. Spędzałem też sporo czasu w takich deszczowych miejscach w Australii. And I just did walking meditation in my room, which was the length of a bed, basically. I robiłem wtedy medytację chodzoną w swoim kuti, w swoim pokoju, które w zasadzie jest długości łóżka. Of course, you have to take small steps, otherwise you can only take 2 steps and then turn around again. But wtedy musisz zrobić bardzo małe kroki, bo w takim małym pokoju możesz zrobić tylko 2 kroki i już musisz się odwracać. It's useful if it's a bit longer because you can sort of get into it a bit more, but you don't need a specific length. You might even do it inside here, as I said. Jest troszeczkę łatwiej, kiedy trasa jest troszeczkę dłuższa, ponieważ można jakby bardziej się w to wczuć, ale tak naprawdę nie ma to takiego znaczenia i można to robić niemalże wszędzie. As long as you don't disturb any other people in your house, you can do it even inside. Yeah, I did it earlier inside as well already. Jeżeli tylko nie będziecie przeszkadzać innym w waszej chatce, możecie to robić również wewnątrz waszych chatek i ja również medytowałem już chodząc w mojej chatce. Yeah. Or you just put on all your beanies and do it outside. It's nice as well. Albo włóżcie swoje czapki i zróbcie to na zewnątrz, tak też jest super. 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 Bhante, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej odnośnie medytacji z równoważeniem upekka? Niektórzy nauczyciele uważają ją za bardzo istotną, choć nie ma wiele wskazówek, jak ją rozwijać, praktykować. Okay, there are 2 pages. Jakiś czas temu zauważyłem, że dla mnie pomocna jest następująca wizualizacja. Podczas praktykowania anapanasati wyobrażam sobie, że jestem nieporuszającą się ludzką, stojącą na idealnie płaskiej powierzchni. Może są jakieś inne metody. Dziękuję. Okay. Chyba są 2 pytania. Okay, I think these are 2 questions. So first one is, Bhante, could you please tell something about meditation or about equanimity, upekka? Some teachers claim that it is very important, though there are not many advice how to develop it or how to practice. Okay, so upekka means they usually translate as equanimity. A więc upekka z reguły tłumaczy się jako równowaga umysłu. But it also means something like even-minded. Ale oznacza to również coś takiego jakby z takim zbalansowanym umysłem. Literally, upekka means to look on. Dosłownie upekka oznacza patrzeć na. To look on what is happening without interfering or wishing it to be otherwise. Po prostu obserwacja czegoś bez ingerencji, bez życzenia sobie, by było to inne. So you say there's not much information on how to do this, but actually that's a lot of what I've been talking about is already this. A więc tutaj piszesz, że nie ma na ten temat dużo jakby wskazówek, ale tak naprawdę większość rzeczy, o których mówiłem, dotyczy właśnie tego. When I said just be happy even when the body is uncomfortable, then that is equanimity, upekka. I kiedy mówię o tym, żebyśmy byli szczęśliwi nawet wtedy, kiedy nasze ciało posiada dyskomfort, to jest właśnie upekka, równowaga umysłu. And if the meditation takes off, then by that I mean when it goes deeper and deeper and becomes more peaceful and peaceful, you still also need a lot of equanimity. I kiedy medytacja naprawdę się zaczyna dziać głęboko, coraz głębiej i głębiej, to wciąż będziesz potrzebować równowagi umysłu. Because to come back to the other question that I said I would leave for later, Ponieważ, when you go really deep, fear can arise.
Ponieważ wracając do tego pytania, które mówiłem, że odpowiem na nie innym razem, się tego dotyczy, ponieważ w głębokiej medytacji może pojawić się strach. Because many parts of your experience that you're used to having start disappearing. Ponieważ wiele aspektów doświadczenia, do którego jesteście przyzwyczajeni, że tu jest, zaczyna znikać. When you focus on the breath for a long time, at some point the outside world will no longer be important to the mind and will disappear from your awareness. When you focus on your breath and really focus on your breath, the outside world loses its importance to the mind. Jeżeli naprawdę głęboko i długo skupiasz się na oddechu, to jakby cały świat zewnętrzny znika, traci na znaczeniu. And you will not hear any more sounds or won't feel any part of the body except for the breath. I już nie będziesz słyszał żadnych zewnętrznych dźwięków, czy czuł jakikolwiek innych części ciała oprócz oddechu. And at some point the breath will also start disappearing from your awareness. I po jakimś czasie również oddech zniknie z twojej świadomości. And be replaced by a pure mental experience. I zastąpi to czysto mentalne doznanie. And that is really weird because then all of your usual 5 senses have disappeared. I to jest naprawdę dziwaczne, ponieważ wszystkie 5 zmysłów znika. You're no longer seeing, hearing, smelling, tasting or feeling anything with the body. Wtedy nic nie widzisz, nic nie słyszysz, nic nie czujesz zapachem, nic nie czujesz żadnego smaku i nie czujesz kompletnie swojego ciała. And you're left only with the mind. Pozostaje jedynie umysł. And then the mind starts getting brighter and brighter and brighter. I wtedy umysł staje się coraz jaśniejszy, coraz bardziej świetlisty. This is when weird things can happen, when the mind starts looking at itself. To wtedy właśnie dzieje się coś takiego dość dziwnego, że umysł zaczyna postrzegać sam siebie. Which is something many people have never experienced before. Jest to coś, czego wielu ludzi nigdy nie doświadczyło wcześniej. So then the mind starts to try to represent itself in a way that is somehow familiar to us. I w ten sposób umysł próbuje jakby pokazać się samemu sobie w sposób, który jest dla niego zrozumiały. And it tries to represent itself somehow in some way that is more familiar to our usual 5 senses. I próbuje się przedstawić w taki sposób, który jest bardziej znajomy naszym normalnym zmysłowym percepcjom. At this stage in meditation, many people will perceive lights inside of the mind. Na tym etapie medytacji wielu ludzi będzie postrzegać wewnątrz umysłu światła. But these are not lights you see with the eyes, even if your eyes closed. Not that kind of light you see. To nie są jakby światła, które widzicie oczami, nawet z zamkniętymi oczami, to są zupełnie inne formy świateł. It's purely made by the mind. One są czystymi formami mentalnymi. And other people might experience certain. This is where also language starts to fail us as well. But other people start to experience like tactile feelings made by the mind. Tutaj już język zaczyna powoli zawodzić, ale można powiedzieć, że niektórzy ludzie doświadczają również mentalnych obiektów, które mimo wszystko czujemy jak dotyk. Or we hear very weird sounds that don't sound like they are natural. Albo czujemy rozmaite, niesamowite dźwięki, które nie brzmią jak naturalne dźwięki. And these kind of experiences are called in Pali nimittas. I te rodzaje doświadczeń w Pali nazywają się nimitty. But most usual is the light. Ale najczęściej są to światła. And these lights will have colors that you've never seen before. I te światła mogą mieć kolory, jakich nigdy wcześniej nie widzieliście. Usually like much more beautiful than anything you've ever seen with your eyes. Z reguły są piękniejsze niż cokolwiek, co kiedykolwiek widzieliście oczyma. Last interview I had with Ajahn Brahm, he asked me, did you see any light nimittas during your retreat? Ostatnio Ajahn Brahm zapytał mnie właśnie podczas konsultacji, czy widziałeś podczas swojego odosobnienia jakieś nimitty światła. And this is something monks can talk about
the Buddha allowed. So I can say to you that I said to Ajahn, yes, I did. I to jest coś, o czym mnisi mogą ze sobą rozmawiać i mogę wam powiedzieć, że powiedziałem do Ajahna Brahma, tak, widziałem. And then he asked me, what color was it? I wtedy zapytał mnie, jakiego była koloru. And then I was lost for words. I said, pink green or something. I couldn't describe it. Wtedy zapytał, jakiego była koloru i zabrakło mi słów. Powiedziałem coś w stylu różowo-zielony, nie mam pojęcia, jak to opisać. So these kind of experiences is what is created by the mind. A więc tego rodzaju doświadczenia są wytworzone przez umysł. And they can be very, very powerful and therefore very, very scary. Mogą być niesamowicie potężne i przez co straszne. Because the deeper you go into them, the more your sense of self starts disappearing as well. Ponieważ im głębiej wchodzisz w medytację, tym bardziej znika twoje poczucie ja. If you want the nimittas to become more and more beautiful, you have to become less and less present. Jeżeli chcesz, by nimitta stawała się coraz piękniejsza i piękniejsza, ciebie musi być coraz mniej i mniej. In the beginning of the meditation, there's a lot of you and a little bit of happiness. Na początku medytacji jest sporo ciebie, a niewiele szczęścia. And the deeper you go, the less there is of you and the more there is of happiness. Im głębiej wchodzisz w medytację, tym mniej jest ciebie, a tym więcej jest szczęścia. And to go into the jhanas, you have to go all the way away. I by wejść w dżany, ty musisz całkowicie zniknąć. So there is only happiness left. Wtedy pozostaje tylko szczęście. If you understand that, then you know why people ask how to deal with fear in meditation. I jeżeli to zrozumiecie, to zrozumiecie, dlaczego ludzie pytają o strach medytacji. But one way to deal with it is by being equanimous. Whatever happens, I'm okay with it. Ale właśnie jeden sposób, by sobie z tym poradzić, to po prostu równowaga umysłu, że cokolwiek się dzieje, akceptuję to, jest to dla mnie okej. If I have 1000 jhanas during this retreat, I'm okay with it. Jeżeli mam 1000 czy tam 1000 dżany, jest to dla mnie okej. If I have 100 nimittas, I'm okay with it. Jeżeli mam 100 nimit, jest to dla mnie okej. If I have 0 nimittas, I am even more okay with it. Jeżeli mam 0 nimit, jestem jeszcze bardziej okej. Just happy, I don't need all that stuff. Jestem szczęśliwy, nie potrzebuję tych rzeczy. I'm already happy where I am right now. Jestem szczęśliwy już tutaj, gdzie jestem. And whatever happens, happens. I cokolwiek się dzieje, jest to. Que sera, sera. Que sera, sera. That is the way to really let go. I właśnie to jest sposób, by naprawdę odpuścić. And when monks like me talk about these experiences, it's just natural that part of your mind starts craving for them. I kiedy mnisi tacy jak ja mówią o takich doświadczeniach, to jest naturalne, że część waszego umysłu zaczyna ich pragnąć. Like I want to see the lights, I want to have those kind of meditation. I jakby, że ja chcę zobaczyć takie światła, ja chcę mieć taką formę medytacji. But you have to realize that these meditations, they come and they go. You cannot keep them. Ale musicie być świadomi, że te medytacje przychodzą i odchodzą, nie możecie ich zatrzymać. You cannot put them in a box and take them back home to show your friends what you achieved. Nie możecie ich zabrać do pudełka i pokazać, wziąć ich do domu i pokazać waszym przyjaciołom, o zobaczcie co osiągnąłem. Therefore there is no need to crave for these things. They are all, what a beautiful English word, ephemeral. W związku z tym nie ma sensu jakby ich pragnąć, one wszystkie są, by użyć angielskiego słowa, efemeryczne. Oh, that's Polish as well. Yeah. Ephemeryczne. Even more beautiful. Po polsku brzmi nawet piękniej. So no need to crave for things that come and go anyway, is it? A więc nie ma sensu pragnąć rzeczy, które tylko przychodzą i odchodzą. We're just happy to be with whatever happens. Bądźmy szczęśliwi w tym, cokolwiek jest. And that is equanimity. I to jest równowaga umysłu. Okay, I think there was a second part to that question. It was, I think, different question, and just saying we have 8, but we can go on longer if you wish, Bhante. Okay. And I hope. How are people feeling? Okay. But maybe just I see thumbs up, even 2 thumbs up. Very good. Okay. But I want you to know if you need to go to the toilet, then you can just go during while I'm talking. I'll be equanimous about that.
Okej, powtórzę to pytanie. Jakiś czas temu zauważyłem, że dla mnie pomocna jest następująca wizualizacja podczas praktykowania anapanasati. Wyobrażam sobie, że jestem nieporuszającą się kulą stojącą na idealnie płaskiej powierzchni. Może są jakieś inne metody? Dziękuję. Okay, so the second question of this person is, some time ago I noticed that for me useful is such visualization. During practice of anapanasati, I imagine that I am unmoving ball standing perfectly, like staying still on the perfectly flat surface. Maybe there are some different methods? Thank you. Maybe there are different methods, if that is the question. Są inne metody, jeśli takie jest pytanie. As I understand, it's not if there are, but what they are. I don't really understand fully the question. Is that me or is it the question? Nie rozumiem w pełni pytania, czy to ja, czy to pytanie. But how I understand it is that this person found some useful visualization and they want to explore more, so maybe you have some nice trick for anapanasati. Oh, okay. Yes. Okay, that I understand. Yes. Yeah. Should I translate that? I don't know. Okay, so powiedziałem Bhante, że wydaje mi się, że w tym pytaniu chodzi o to, że ktoś po prostu ma taką jakąś użyteczną dla niego wizualizację, jest ciekaw, czy jest jakiś inny trik w tym rodzaju. Yeah. So okay, I understand now. So you found some way to visualize with anapanasati to make it more, you say it's useful for you. A więc znalazłeś jakiś sposób wizualizacji, który pomaga ci w medytacji z oddechem. And I said before, the way to judge whether something is useful or not in meditation is whether it brings more peace, happiness, kindness, all the nice things. I jak już mówiłem wcześniej, sposób, w jaki oceniamy, czy coś jest właśnie dobre w medytacji, jest po prostu, czy przynosi nam więcej szczęścia, spokoju. And I encourage creativity in meditation, ways to find peace that help, that you find useful. I ja właśnie zachęcam do kreatywności w medytacji, w odnajdywaniu metod, które przynoszą wam takie dobre rezultaty. And one way I sometimes visualize anapanasati is like I'm lying on somebody else's tummy. Sposób, w jaki ja sobie pomagam czasami w medytacji z oddechem, jest wyobrażenie sobie, że kładę się na czyimś brzuszku. Like this. W taki sposób. Maybe lie on the tummy of the angry crocodile. Może leżę sobie na brzuszku rozgniewanego krokodyla. Because one thing what happens to a lot of people is when we start focusing on the breath, we start controlling it. Ponieważ jedną z rzeczy, która często się przydarza ludziom, jest to, że kiedy zwracamy uwagę na oddech, to zaczynamy go kontrolować. When we go about ordinary life, we just breathe and it's a normal thing and we don't think about it. Kiedy po prostu sobie żyjemy w normalnym życiu, to po prostu oddychamy kompletnie o tym nie myśląc. But when we start focusing on the breath, then suddenly we are like trying to make it longer or shorter, or it's hard to just let it go naturally. Ale kiedy medytujemy z oddechem, to mamy tendencję, że próbujemy sprawić, by był dłuższy, czy krótszy, czy w inny sposób go kontrolować. And as long as we are controlling the breath, it's harder to let it become peaceful. I tak długo jak kontrolujemy oddech, to trudniej jest, by stał się on spokojny. But by imagining lying on somebody else's tummy and feeling somebody else's breath, you let go of some of that control. Ale wyobrażając sobie, że leżysz na czyimś brzuchu i że to czujesz oddech tego brzucha, jest ci łatwiej odpuścić kontrolę. Because you can't control other people's breath. Ponieważ nie możecie kontrolować oddechu innych osób. Yeah, so whatever you find useful, please use that. I także cokolwiek jest dla was jakby pożyteczne, to proszę, używajcie tych metod. Okay. Yeah, next question. Czy
istnieje jakaś różnica między wygaśnięciem a nieistnieniem w odniesieniu do nibbany? Jeśli tak, to jaka? Okay, so this is a classic. A classic. Does there exist any difference between extinguishment and non-existence in relation to nibbana? If yes, then what's the difference? We'll read one more time in English. Does there exist a difference between extinguishment and non-existence in relation to nibbana? Like it's about nibbana. Okay. If there is a difference, then what is the difference between extinguishment and non-existence? Right. So this is about nibbana, what I told you before, the highest goal of Buddhism. A więc to pytanie dotyczy nibbany, jak mówiłem wam już wcześniej, najwyższego celu buddyzmu. And nibbana literally means going out. I nibbana dosłownie oznacza jakby zdmuchnięcie, wygaśnięcie. In the Buddha's time, all the lamps were not electric, they were all flames. Za czasów Buddy wszystkie lampy nie były elektryczne, one po prostu bazowały na płomieniu. And when one of the lamps or a fire went out, they said it nibbana. Jeżeli właśnie po prostu zgasł jakiś płomień jakiejś lampy, to mówiło się o znibanowała. For example, if I blow, imagine this was a fire, right? And I blow. Wyobraźcie sobie, że to jest ogień i dmucham. Then that is nibbana of the fire. I to jest nibbana tego ognia. So the word nibbana had a very normal meaning to people. A więc nibbana miała kompletnie takie codzienne, normalne znaczenie dla ludzi. It was like a metaphor for enlightenment. Buddha użył tego jako metafory w ramach przebudzenia. But nowadays nibbana has become a thing. Ale w tych czasach nibbana stała się rzeczą, została zweryfikowana. But literally we could translate it as extinguishment, which means the same as like going out like. Ale dosłownie moglibyśmy to przetłumaczyć jako wygaśnięcie, właśnie tak jak gaśnie płomień. It looks nicer with a real flame because a real flame also burns when you touch it. Ale jest to jakby lepiej reprezentowane przez prawdziwy płomień, ponieważ on też parzy, kiedy go dotykasz. And when a real flame goes out, that burning disappears. I kiedy prawdziwy płomień znika, to znika też to parzenie. And things from being very hot become very cool. I rzeczy, które wcześniej były bardzo gorące, stają się bardzo chłodne. So that is also implied in a metaphor of extinguishment. I to też się zawiera w tej metaforze wygaśnięcia. Now, the Buddha used the metaphor for extinguishment in a couple of ways. I Buddha używał metafory wygaśnięcia na rozmaite sposoby. The most important way that he used it is to refer to people who have let go of all their sense of self, all their ego, all their desires and all their anger. I taka główna jest właśnie taka, że mówił, że to po prostu oznacza wygaśnięcie właśnie poczucia ja, wygaśnięcie ego, wygaśnięcie pożądania, wygaśnięcie awersji. Then he would say, their anger and desire has extinguished. Że ich gniew i pożądanie wygasły. It's like their anger and desire no longer exist. To tak jak gniew i pożądanie już więcej nie istnieją. And they have become cool inside. I stali się chłodni wewnętrznie. Cool. And in this retreat we can get little tastes of that. I na tym odosobnieniu możecie mieć taki mały smaczek tego. When we let go of some of our desires and angers, we become more peaceful. Kiedy odpuszczamy część naszego pożądania i gniewu, stajemy się bardziej spokojni. And this is like a mini nibbana. I to jest taka mini nibbana. But the Buddha also used the word nibbana for something else. Ale Buddha również użył słowa nibbany do czegoś innego. And this is what I suppose the question is about. I to rozumiem, że to tego dotyczy to pytanie. Because an enlightened person lives for a while, but then passes away. Ponieważ osoba oświecona żyje przez jakiś czas, ale później przemija, umiera. And then the Buddha would also use the word nibbana to describe that. I to wydarzenie również Buddha nazywał określeniem nibbana. Again, the word nibbana is just a metaphor, right? So the Buddha used it in different ways.
I jeszcze raz mówię, że nibbana to jest słowo nibbana to jest jakby metafora i Buddha używał go w różny sposób. When the enlightened person passes away, the Buddha said, suffering has extinguished as nibbana. I kiedy Buddha mówi, że osoba oświecona jakby przeminęła, to mówi, że cierpienie znibbanowało, cierpienie wygasło. Or to literally quote the suttas, bhava nirodho nibbana. By zacytować sutty, bhava nirodho nibbana. The cessation of existence is nibbana. Jakby zatrzymanie egzystencji to nibbana. The cessation of all suffering. That is what nibbana is in the highest sense of the word. W najwyższym znaczeniu tego słowa nibbana oznacza zatrzymanie cierpienia. And then what is left is only peace. Jedyne co pozostaje to pokój, spokój. The highest peace that there is Najwyższy pokój, spokój jaki istnieje. is something people don't like to hear about. To jest coś, o czym ludzie nie lubią słuchać. Because people love to exist Ponieważ ludzie kochają istnieć. in whatever way imaginable. W jakikolwiek sposób, jaki są w stanie wyobrazić. They might realize that human life has a lot of suffering, Mogą sobie zdawać sprawę, że życie ludzkie ma wiele cierpienia, but then people start imagining, oh, but after this life I'll go to heaven and then everything will be okay. ale wtedy zaczynają sobie wyobrażać, że po tym życiu pójdę do nieba i wszystko będzie w porządku. But the Buddha said, heaven compared to nibbana is still suffering. Ale Buddha powiedział, że niebo w porównaniu do nibbany to wciąż cierpienie. And actually, all kinds of existence, sabhava, he said, are all suffering compared to nibbana. Buddha rzekł, że wszelka forma egzystencji, sabha, bhava, to cierpienie w porównaniu do nibbany. The deepest meditations you might ever experience are suffering still. Najgłębsze, najpiękniejsze medytacje, jakich możecie doświadczyć, to wciąż cierpienie. To exist in whatever way is suffering. Egzystować w jakikolwiek sposób to cierpienie. And you can sort of start to understand this if you compare your ordinary life to some peace you find in meditation. Możecie to zrozumieć, porównując jakieś takie właśnie doświadczenie codziennego życia z pokojem, jakiego doświadczacie w medytacji. Ordinary people live their lives very chaotically, and you are not ordinary people. You are special. Normalni ludzie żyją w sposób bardzo chaotyczny i dla mnie nie jesteście normalnymi ludźmi, jesteście wyjątkowi. They go around thinking about this, thinking about that, watching this, listening to that. Normalni ludzie żyją w taki sposób, że robią to, tamto, słuchają tego, tamtego, jest to wszystko bardzo chaotyczne. But we come here and we find some peace, and then you might start to realize, oh, all that thinking and all that watching, that was a lot of suffering actually. Ale tutaj możecie odnaleźć wewnętrzny spokój i wtedy możecie sobie uświadomić, że robienie tych wszystkich rzeczy było cierpieniem. And the Buddha said, to really understand this, you need to go into those deep meditations called the jhanas. I Buddha powiedział, żeby to naprawdę głęboko zrozumieć, to musicie dotrzeć do tych głębokich medytacji, do dżan. Because then you drop the whole body completely out of your awareness. Ponieważ wtedy nie macie żadnej świadomości swojego ciała. Then you realize that all those five senses have been suffering all along, because it's much more pleasant to be without them. I wtedy sobie zdajecie sprawę, że wszystko, czego doświadczaliście przez 5 zmysłów, było cierpieniem, ponieważ jest dużo przyjemniej, kiedy znikają. And then you can take that further and imagine, what if the last sense would also disappear, the sense of the mind? I wtedy możecie pójść z tym jeszcze głębiej i wyobrazić sobie było, gdyby zniknął ostatni zmysł, zmysł umysłu. Then that would be even more peaceful, To by było jeszcze bardziej spokojne, even less suffering. jeszcze mniej cierpienia. That is my favorite topic to talk about. I to jest ulubiony temat, o którym lubię mówić. But many people, they might pretend to listen.
Ale wielu ludzi może udawać, że słuchają. But somewhere in their minds they have the earplug. Ale gdzieś wewnątrz ich umysłów mają zatyczki do uszu. People don't want to hear this. Ludzie nie chcą o tym słuchać. Even many monks and nuns don't want to hear this. Nawet wielu mnichów i mniszek nie chce o tym And słuchać. they turn that final nibbana into some sort of experience. I oni zamieniają tą ostateczną nibbanę w jakieś doświadczenie. And they think you are somehow still there, somehow still exist. I mówią, że w jakiś sposób nadal tam jesteś, że w jakiś sposób nadal istniejesz. And that makes me very sad, I to bardzo mnie smuci, because then they don't end suffering. ponieważ wtedy nie zakończą cierpienia. And that's why monks ordain to end suffering. A przecież po to mnisi się wyświęcają, po to ordynują, by zakończyć cierpienie. So in a way you could say that final nibbana is the same as non-existence. I w tym sensie możemy powiedzieć, że ostateczna nibbana jest tym samym, co brak istnienia. But you always have to remember that there is no soul or no self. Ale musicie pamiętać, że nie ma duszy, nie ma ja. So nothing stops existing because there was nothing solid in the first place. A więc nic nie przestaje istnieć, ponieważ tak naprawdę nie było tutaj nic trwałego. This is another reason why the Buddha used the fire metaphor to describe this. The Buddha was a genius. Właśnie dlatego jest to kolejny powód, dlaczego Buddha użył metafory płomienia. Buddha był geniuszem. Because in a fire, there is nothing really of substance, no solid core that you can grab and say, this is the essence of fire. Ponieważ w ogniu nie ma jakby żadnej ostatecznej istoty, nie ma nic, co możesz rzec, że właśnie to jest ogień. When fire goes out, nothing really gets destroyed. Kiedy ogień się wygasza, to nic tak naprawdę się nie niszczy. Nothing gets annihilated. Nic nie jest anihilowane. It's just a process that stops. Po prostu zakończa się pewien proces. The same as when an enlightened being passes away, it's only a process of suffering that stops and nothing is really annihilated. Dokładnie tak samo jest w przypadku, kiedy umiera oświecona istota. Po prostu zakończa się proces cierpienia i nie dokonuje się żadna anihilacja. And that is the end of suffering. I to jest koniec cierpienia. And that is why I teach. I właśnie dlatego uczę. But if you don't want to listen, that's fine. Ale jeżeli nie chcecie tego słuchać, to też jest okej. All right. Next question. Czy buddyzm to religia? Another classic. Is Buddhism a religion? Okay, is Buddhism a religion? First of all, what is Buddhism in the first place? Po pierwsze, czym w ogóle jest buddyzm? And what is a religion? I czym jest religia? So yeah, we have to define those words, which will take an hour for each. A więc musimy zdefiniować te słowa, co zajmie godzinę dla każdego z nich. And I don't mind, but I think many people do. I dla mnie to żaden problem, ale myślę, że dla was to może być. No, actually I do mind because this kind of question, it's maybe a nice question, but it's more like philosophical. Dla mnie to też nie jest najlepszy pomysł. Takie bardziej filozoficzne. I would say Buddhism is many things to many different people. Myślę, że buddyzm jest wieloma rzeczami dla wielu różnych ludzi. To many people, Buddhism is a religion. Dla wielu ludzi buddyzm jest religią. And other people hate the word religion. A inni ludzie nienawidzą słowa religia. And they say, no, Buddhism is not a religion. It's a philosophy or a way of life or whatever. I wtedy mówią, nie, buddyzm to nie jest religia, to jest filozofia albo sztuka życia. And to me, that's all fine. You can call whatever. Dla mnie to wszystko jest okej, możecie nazwać to jakkolwiek chcecie. But one thing that Buddhism is different from other religions is that it's not based on the words of another. Ale to, co odróżnia buddyzm od innych religii, jest tym, że nie jest to tylko bazowanie na słowach innego. In most other religions, not all, I think, there is a book that tells you what the truth is. W większości innych religii, nie mówię, że we wszystkich, jest pewna księga, która mówi ci, jaka jest prawda. And people say this book is written by God and it has the highest truth in it.
I w tej religii ludzie mówią, że ta księga została napisana przez Boga i w niej jest najgłębsza prawda. But in Buddhism, we don't have that idea. Ale w buddyzmie nie mamy takiej idei. We have certain books, but we know there's flaws in them, they are not perfect. And also, the truth is not found in them anyway. I to jest tak, że my mamy też pewne teksty, ale wiemy, że są niedoskonałe, że mogą być w nich jakieś błędy i ta prawda nie zawiera się w tych tekstach. The truth, each of you needs to find for themselves. Tą prawdę każdy z was musi znaleźć sam na własną rękę. So also don't believe anything I say. Więc nie wierzcie również w nic, co ja mówię. Some of my words you will think make some sense, some of them don't, but in the end that doesn't matter because you will have to find out for yourself. Dla was część z tych słów, które mówię, mogą mieć sens, inne nie, ale to nie ma takiego znaczenia, bo i tak musicie odnaleźć swoją prawdę. And then the Buddha said you are independent of others Wtedy Buddha mówił, że stajesz się niezależny od innych. because you've seen the truth for yourself. You no longer need books or you no longer need somebody to tell you. Ponieważ widziałeś prawdę na własne oczy i wtedy nie potrzebujesz ksiąg, czy by ktoś ci o tym mówił. And that is very different from most other religions where people keep relying on the book or on others. I to jest różne od innych religii, gdzie ludzie polegają na księgach, czy na tym, co mówią inni. But still, to many people, especially in Asia, they practice Buddhism more like out of faith and to make good merits and things like that. I w Azji również jest tak, że ludzie praktykują buddyzm bazując jedynie na wierze, by robić zasługi karmiczne czy cokolwiek innego. Many people are Buddhists, but they never even meditated. Wielu ludzi jest buddystami, ale nawet nigdy nie medytowali. But we shouldn't look down on that because there's lots of beauty and value in that kind of practice as well. Ale nie powinniśmy patrzeć na to z góry, ponieważ jest wiele piękna i wartości w takiej formie praktyki. There's actually lots of beauty in almost all of the world's religions. Jest bardzo dużo piękna we wszystkich religiach świata. And that's why I don't mind calling Buddhism a religion. I dlatego nie mam nic przeciwko, by nazywać buddyzm religią. Yeah. All right. Maybe one or two more. Okay. I think people are getting tired. Jedno lub dwa więcej pytania. Czuję, że ludzie są już zmęczeni. Gdy jest się początkującym medytującym i przeszkody i... Gdy jest się początkującym, medytującym i przeszkodą, że są jakieś przeszkody z powodu choroby, jaką przyjąć podstawę w umyśle, do jakiej części siebie się odnieść. So when you're a beginning meditator and there are some obstacles, for example, because of sickness, what approach should I take in my mind? To what part of myself should I relate? You should relate to all parts of yourself and always relate with kindness. Powinniście się odnieść do wszystkich części siebie i zawsze odnosić się z dobrocią. Especially when you're sick, you deserve kindness and compassion. Zwłaszcza jeżeli jesteście chorzy, potrzebujecie dobroci i współczucia. And because when you're sick, you're suffering a lot and you don't deserve to even create more suffering by being annoyed with it. Kiedy jesteś chory, to doświadczasz dużo cierpienia i niepotrzebne jest dodawać sobie jeszcze więcej cierpienia, denerwując się na to, że jesteś chory. You might even make the sickness worse if you have a negative mindset towards it. Mając negatywne nastawienie do choroby, możesz ją jeszcze pogłębić. And sometimes not miraculous actually. Sometimes wonderful things happen when people are sick and they meditate. Czasami dzieją się naprawdę wspaniałe rzeczy, kiedy ludzie są chorzy i medytują. Because meditation actually can help alleviate some sicknesses. Ponieważ medytacja może naprawdę wesprzeć leczenie rozmaitych chorób.
not all sicknesses, but definitely meditation never hurts to when you're sick. Może nie pomagają ze wszystkimi chorobami, ale na pewno nigdy medytacja nie szkodzi, kiedy jest się chory. Once during a retreat, I had a nasal infection in my nose. Yeah, that's why I have nasal infections. Podczas jednego z odosobnień miałem infekcję wewnątrz nosa. And my whole right side of my head was hurting, and I could feel my heartbeat like this. I prawa połowa mojej twarzy bolała i do tego stopnia, że aż czułem bicie serca. And it was, oh yeah, yeah. And it was like somebody opened the tap in my eye. It just kept tears flowing out, flowing out, flowing out. I to tak jakby ktoś odkręcił kran w moim oku i po prostu łzy płynęły i płynęły. And I was really suffering. I naprawdę cierpiałem. Compared to some diseases that I don't know, you might have. This is a small thing, but I'm just gonna use it to make a point. Być może to w porównaniu do niektórych chorób, jakie macie, to jest bardzo małe, ale używam jej jako przykładu. To me it was a big thing, and I really wanted to not feel it. Dla mnie to było jednak dość duże i chciałem tego nie czuć. And I wanted to go to bed and hopefully wake up in the morning and feel better. I chciałem pójść do łóżka i obudzić się rano, żeby już tego nie było. It was already 12 o'clock at night, and I had enough. The whole day, and all the tears and snot coming out. Była już 12 w nocy i miałem już dość, bo cały dzień zawiłem, bolało mnie i było And my mother, as a young person, when a young boy, always told me, you need rest when you're sick and sleep. I moja mama uczyła mnie już jako małego chłopca, że kiedy jesteś chory, to zawsze powinieneś odpoczywać. But then I thought, but I am a monk and I meditate. Ale wtedy pomyślałem, że ja jestem mnichem i będę medytował. So before I go to bed, I'm going to meditate. A więc zanim pójdę do łóżka, będę medytować. And I'm just going to be content with this sickness. I będę ukontentowany z tą chorobą. Content with this headache and the snot and tears coming out of me. Będę ukontentowany z tym bólem głowy, z tymi glutami płynącymi z nosa, z tymi płynącymi łzami. So I just meditated and let my awareness kindly dwell with that feeling. A więc medytowałem i pozwoliłem swojej świadomości w dobroci, w takiej miłości przebywać z tymi odczuciami. And just like some of you may have experienced when you focus on the breath, all else starts to disappear. When I focused on that sickness, all else started to disappear. I tak jak skupiacie się na oddechu i wszystko inne zaczyna zanikać, tak samo w tym przypadku zaczęło zanikać wszystko inne niż te odczucia. And I was really being kind toward that sickness because there's nothing I could do anyway. I might as well make peace and friends with it. I byłem po prostu bardzo dobry, miły dla tych odczuć, dla tej choroby, bo cóż innego mi zostało niż jakby kultywować przyjaźń i dobroć względem tych odczuć. I appreciated that nasal infection just as much as I would appreciate, for example, the breath when I usually meditate. I jakby doceniałem te odczucia tej choroby w takim samym stopniu, jak doceniam oddech normalnie medytując. And I can't describe it in any other way. It felt like I went right into the center of the nasal infection, right into the center of the disease. I nie wiem, jak to do końca wyrazić, ale to było tak, jakbym wszedł w samo centrum tej infekcji, w samo centrum tej choroby. Like I sent my mind right inside of it. Tak jakbym wszedł umysłem w samo centrum. And the moment I did that, poof, it like exploded and it was gone. I w momencie, w którym to zrobiłem, było puf, i tak jakby to eksplodowało i zniknęło. Totally, completely gone. And I also knew it, that it was gone, that I had cured that infection. Było to totalnie, całkowicie zakończone i miałem świadomość, że ta choroba się właśnie skończyła. And then instead of going to bed, I meditated until 3 o'clock in the morning, something like that. I wtedy zamiast pójść spać, medytowałem do 3 rano czy coś w tym rodzaju. With no more nasal infection at all. Bez już żadnej infekcji wewnątrz nosa. A couple of months later, Ajahn Brahm gave a Dhamma talk in the monastery, Bodhinyana.
Kilka miesięcy później Ajahn Brahm dał mowę dhammy w klasztorze Boliniana. And he told about when his teacher Ajahn Chah had double malaria, 2 types at the same time. I pomówił o sytuacji, w której jego nauczyciel Ajahn Chah miał podwójną malarię, 2 jej rodzaje w tym samym czasie. And there were no medicines at all at that time in that part of Thailand to treat malaria. I w tym czasie, w tej części Tajlandii nie było żadnych leków, by leczyć ten rodzaj choroby. And I imagine Ajahn Chah probably wanted to go to bed, but thought, I am a monk. I domyślam się, że Ajahn Chah w tym czasie miał to myśl, że chciałbym pójść do łóżka, ale stwierdził, nie, jestem mnichem i będę medytował. But that part Ajahn Brahm didn't say anything about. That's just my imagination. Ale tego nie powiedział Ajahn Brahm, to jest moja wyobraźnia. But Ajahn Brahm did say this when Ajahn Chah was meditating. He went right inside the center of the malaria. Ale Ajahn Brahm powiedział to, że kiedy Ajahn Chah medytował, to wszedł w samo centrum tej malarii. And when he reached the center of the malaria, it exploded. I kiedy dotarł do centrum tej malarii, to ona eksplodowała. Ajahn Brahm was using the exact same words to describe Ajahn Chah's experience that I used to describe mine. I co jest niesamowite, to to, że Ajahn Brahm właśnie powiedział, że użył tych samych słów, by określić doświadczenie Ajahna Chah, którego ja użyłem w swoim doświadczeniu. And then I knew Ajahn Chah did the same that I did with a small disease. He did for something really big. I wtedy uświadomiłem sobie, że Ajahn Chah zrobił to samo, co ja zrobiłem z tą małą chorobą, on to samo zrobił z naprawdę dużą chorobą. And this power of the mind is amazing in curing diseases sometimes. Czasami moc umysłu jest naprawdę niesamowita, jeśli idzie o leczenie chorób. And Ajahn Brahm also says that he has cured many illnesses through meditation. Ajahn Brahm również mówił o tym, że wyleczył wiele chorób poprzez medytację. Either by going right into the center of the disease, or otherwise actually going deep within the mind to the jhanas. Albo w taki sposób, że wchodził właśnie w centrum tej choroby, albo wchodząc głęboko w dżany. And my theory is why both of these work is just a theory, I don't know for sure. Moją teorią, dlaczego te dwie rzeczy działają, is that if we focus on the disease, we focus like our immune system there. Moja teoria jest taka, że kiedy tak bardzo wchodzimy w centrum, tak bardzo skupiamy się na tej chorobie, to jakby skupiamy tam swój układ odpornościowy. And when we really let go of all the 5 senses, we also allow the immune system to do its own thing. A kiedy odpuszczamy w dżanach wszystkie 5 zmysłów, to w pełni jakby niekontrolując układ odpornościowy robi dokładnie to, co jest potrzebne. But in ordinary experience, we always interfering with the immune system. Ale w normalnym, takim codziennym doświadczeniu w jakiś sposób zawsze interferujemy w pracę układu odpornościowego. Anyway, you cannot cure every disease with meditation. Let that be clear. Ale chcę powiedzieć jasno, że nie da się, nie znaczy to, że medytacja może wyleczyć każdą chorobę. Because even the Buddha still got sick, and it says so in the suttas multiple times actually. Ponieważ nawet Buddha bywał chory i znajdujemy to nawet w suttach. So this is one way you can try to use meditation to alleviate some of the sickness. But the most important thing is to always create kindness towards the sickness. A więc to jest jeden ze sposobów, w jaki sposób możesz jakby uzdrawiać się poprzez medytację, ale zawsze najważniejsze jest po prostu bycie dobrym, miłym do tego, co po prostu jest. And through that it may disappear or it may not, but at least you are happy inside regardless. I dzięki temu może to zniknie, a może nie, ale to niezależnie od tego będziesz utrzymywać to szczęście u kontentowaniu. Może nie, może tak. Może nie, może tak. Okay, I think that is more than enough for tonight. And we've got more questions, but we'll do those tomorrow. Myślę, że to wystarczy na jeden wieczór. Mamy więcej pytań, ale one zostaną na jutro. Don't let this hold you back from putting in more questions. Niech nie powstrzymuje was to przed wsadzaniem większej ilości pytań. But no double questions, so don't make sure your question gets answered. Ale nie dawajcie tam 2 razy tego samego pytania, żeby zwiększyć szansę, że zostanie jakby odpowiedziane. I mean, don't put your same question in
multiple times. Po prostu nie dawajcie tego samego pytania kilka razy. To increase your chances. Zwiększyć wasze szanse. Okay, enough. Okej. Sadhu? Sadhu, sadhu, sadhu.